Dlaczego Katrin? Tak brzmi tytuł dzisiejszego wideo. Chciałbym poświęcić kilka minut na opowiedzenie o tej ciekawej postaci w State of Survival, o jej umiejętnościach, stylu walki i synergii z innymi bohaterami gry. Katrin jest bohaterką stylu berserkera, to znaczy, że skupia się na czystych, bezpośrednich obrażeniach rywalowi. Jest to bardzo dobra formacja i ciężko się ją kontruje, zwłaszcza kiedy gra daje graczom free-to-play i low-spenderom w wydarzeniach bohaterów typu Resilience, czyli odporności. Katrin świetnie współpracuje z Robim, bohaterem piechoty z 17 generacji. Spytacie dlaczego? A to za sprawą trzeciego skilla Katrin oraz pierwszej umiejętności Robiego. Mało tego, ta synergia robi prawdziwą rzeźnią. Katrin absorbuje część mocy umiejętności Robiego, tak to jest opisane w opisie umiejętności. Absorbuje część obrażeń, które stworzy bohater swoją umiejętnością, do której musi się przygotować. I tutaj wracamy do Robiego. Robi co 4 tury, przygotowuje się aż 4 tury, więc całkiem długo. Przed tym jak zaaplikuje sobie osłonę, tarczę na cały przedni i tylni rząd oddziałów. Czyli na piechotę i łowców. A więc ogólnie ten skill, ta umiejętność nie tworzy obrażeń jako takich. Ale za to Katrin redukuje część mocy tej umiejętności Robiego, w moim przypadku jest to 1,45%. Aby zwielokrotnić swoje obrażenia, czyli pobiera, wzmacnia i uderza. To działa podobnie jak trampolina. Chcąc wyskoczyć wyżej, najpierw naskakujemy na trampolinę, czyli tak jakby w dół, żeby później wystrzelić w górę. I tą trampoliną jest tutaj właśnie Robi. A żeby tego było mało, ta umiejętność stakuje się, czyli nakłada, sumuje, aż 12 razy w ciągu walki i trwa do końca bitwy. Czyli patrząc tylko na moją niezbyt dobrze ukończoną Katrin, to jej obrażenia tylko z trzeciej umiejętności będą za każdym razem większe. O 5,8%, następnie o 11,6%, następnie 17,4%. I tak dalej, i tak dalej. By w maksymalnym momencie nieukończona Katrin mogła uderzyć ze wzmocnionymi obrażeniami aż o 69,6% po 12 zsumowaniu. Jeżeli wrócimy teraz z powrotem do Robiego, to jego trzecia umiejętność jest kopią trzeciej umiejętności Katrin, czyli mamy lustrzane odbicie. Z tym, że tym razem to Robi jest tym, który otrzymuje bonusy. Podobnie jak Katrin, Robi u mnie również nie jest wysoko rozwiniętym, więc liczby są na pewno niższe niż w przypadku, kiedy byłby moim głównym bohaterem piechoty. Musiałem wybrać, więc poszedłem w kontrolę i odporność, zostawiając berserkera w słabym stanie. Niemniej jednak, aby pokazać jak działa umiejętność, nie potrzebuję tego na wysokim poziomie. Robi atakuje 2 ostatnie rzędy oddziałów rywala za każdym razem, kiedy bohater z drużyny używa umiejętności, do której musi się przygotować. A więc ta synergia łowca-piechota działa tutaj idealnie. Świetnym uzupełnieniem tego duetu będzie tutaj Eduardo z generacji 18. On również posiada 2 umiejętności, które są zależne od okresu przygotowania. W pierwszej umiejętności to Eduardo potrzebuje 2 tur na przygotowanie ataku na pierwszy rząd oddziałów wroga. Czyli Eduardo celuje w piechotę. W trzeciej umiejętności Eduardo zyskuje za każdym razem, kiedy sojuszniczy bohater użyje umiejętności, do której musi się przygotować. Sprawia to, że za każdym razem użycia umiejętności do przygotowania skill Eduardo rośnie w siłę na 2 tury. Dodając to wszystko do faktu, że Eduardo uderza swoją umiejętnością bardzo często, bo co 2 tury, to mamy świetne nałożenie się bonusów na siebie. Mając na uwadze to wszystko powyżej, uważam, że Katrin będzie sporym wzmocnieniem dla wszystkich graczy, którzy wybrali rozwój stylu walki Berserker. Na pewno wszyscy rywale używający Resilience będą uciekali przed wami w popłochu. Powodzenia w budowie waszych bohaterów.